Dzień dobry kochani. Kolejny dzień pracy. Dzisiaj w ogóle jest taka duża, dobra energia do roboty. Najpierw była praca umysłowa, ponieważ dziś zaczęliśmy kurs języka portugalskiego. Byliśmy na, można powiedzieć 2,5 godzinach lekcji, bo lekcje ogólnie trwają 4 godziny. Ale 1,5 godziny Portugalczycy załatwiali z nami formalności, które już były załatwione. Wcześniej było spotkanie informacyjne dotyczące tego kursu. Także tak, Portugalczycy lubią formalności, biurokrację, papiery do wypełnienia. Dzisiaj 1,5 godziny można powiedzieć zmarnowane na wypełnianie drugi raz, czy trzeci raz nawet tego samego. Potem żeśmy mieli takie dobre 2 godziny nauki, trochę chaosu, bo wiadomo, że jakby grupa jest też zróżnicowana, bo niektórzy trochę mówią, inni nie mówią nic, a pani, która nas uczy, mówi bardzo kiepsko po angielsku, więc orientuj się i ratuj się kto może. Natomiast ja dzisiaj chciałabym pokazać Wam, co my robimy dalej. Idę do Bartka. Wczoraj mieliśmy sytuację taką emergency, ponieważ zepsuł nam się agregat, który jest nowy. Dostaliśmy go w prezencie, więc darowanemu koniowi oczywiście się nie zagląda w zęby, ale niestety się zepsuł. Popracował w sumie może ze 2 miesiące. I na szczęście mamy zapoznanych tutaj sąsiadów przez górkę i pożyczyli nam, Portugalczycy mówiący po francusku, po angielsku, pożyczyli nam agregat, którego nie używali od 3 lat. Najpierw Bartek musiał spędzić trochę czasu serwisując ten agregat, ponieważ okazało się, że przez 3 lata było tam paliwo. Więc był do wyczyszczenia gaźnik i tak dalej. Ale żeby nie przerywać, ja Wam teraz pokażę, co Bartek robi i do czego ten agregat potrzebny był mu. Otóż, oprócz tego, że ładuje sobie tutaj narzędzia, to dzisiaj Bartek przycina konstrukcję do fotowoltaiki, która mam nadzieję wkrótce będzie nam służyć. Także idę Wam pokazać, bo jest dużo ludzi zainteresowanych. Tutaj mamy wiadro z wodą, czyli przepisy BHP, bo powoli zaczyna być sucho i jak pójdzie iskra, to lepiej być przygotowanym na to, na zdrowie. I się rozłączyło. Ogólnie to robię to tak na 5%, bo powinienem wszystkie te belki odkręcić, poznaczyć sobie i pociąć. Ale nie chce mi się. I co? I Bartek ogólnie człowiek w robocie, doświadczony, z niejednego pieca chleb jadł, ale fotowoltaikę robi pierwszy raz w życiu, więc słuchajcie, trzeba mu wybaczyć te wszystkie 5%, 30%. Mam nadzieję, że fotowoltaika będzie działać na 100%. Ale dzisiaj fajny dzień. Dobrze nam idzie robota. A ja oczywiście kończę. Końca nie widać. Moją stajnię Augiasza. Pokażę Wam, ile jeszcze mi zostało, a ile już zostało wywiezione. Zapraszam do mojej stajni Augiasza. Słuchajcie, tu wszędzie była słoma kukurydziana, bo jaka. Tu wszędzie była słoma. Tutaj powoli nie będzie widać, ale słoma zaczyna się kończyć. Idę i tylko tutaj w rogu została słoma. O, poświecę sobie latareczką. I została taka ostatnia kubka nam tutaj. Myślę, że to jeszcze jest jakiś 1 dzień, góra 2. Jak się zepnę dobrze jutro rano,
to może do końca dnia uda mi się to zrobić. A będzie to już 7. dzień wywożenia tego cholerstwa. Lubię patrzeć sobie na ten dach, bo ten dach jest solidny i on daje mi nadzieję, że cała reszta tego dachu nad domem też będzie kiedyś tak wyglądać. A może całkiem niebawem. A w ogóle chciałam Wam powiedzieć, dzisiaj akurat żadnego nie mogę dostrzec, ale chodzą tutaj po tej dachówce gekony, których ja się na początku trochę, może nie to, że bałam, ale no wiecie, no to jest jednak jaszczurka, dosyć szybka, ale one zjadają muchy, komary, więc zaczynam się z nimi oswajać. No ale póki co dzisiaj żadnego nie widać. Jak kiedyś będzie jakiś gekon, to Was zaproszę tutaj na wizytę. No tymczasem biorę się dalej do roboty. Idę Wam pokazać, jak wygląda już wywieziona słoma kukurydziana. Ile tego jest? Ja jestem przekonana, że niestety ten film tego nie oddaje, ale no zobaczcie, ja sobie stoję tutaj na murku, to są moje nogi, a tego jest tutaj tyle. Ogólnie w dół jest jakieś 2,5 metra. No i wierzę, że przysypiemy to ziemią, polejemy to wodą, albo deszcz przyjdzie i to poleje i będzie nam się robił tutaj piękny kompost. Słuchajcie, jest godzina przed 20, myślę. Ja od jakiejś godziny czekam na mojego chłopa z obiadem, ale cały czas słyszę agregat włączony, szlifowanie, piłowanie, no to się nie wtrącam, nie? I w końcu zastała cisza, więc wychylam się z domku i pytam się, czy on idzie na obiad. Ja patrzę, a on niesie w rękach panel fotowoltaiczny. I okazuje się, że 3 panele już wiszą. I on to robi. 3. 2 wiszą, a 3 jest właśnie instalowany. Idę Wam to pokazać. To jest człowiek, który jak się bierze za robotę, to się bierze i normalnie to we dwoje nosiliśmy te panele, ale teraz człowiek się zaparł, zaciął i robi nam prąd. I patrzcie, wiszą 3 z 20. Tak, 3 z 20. 3 z 20 i moje pytanie jest takie, czy potrzebujesz pomocy? Chwilowo. Chwilowo potrzebujesz? Chwilowo tak, żebyś mi podtrzymała tutaj na dole, Trzymam. bo on się może zsunąć Wiem. w ten sposób. Rozumiem. Muszę sobie przestawić drabinkę. Dobrze. Co tutaj przestawię? Przykręcić go na górze. Drabinkę. No i będzie prąd. Na torze, nie? Będzie prąd. Słuchajcie, tu są naprawdę emocje. Może ich nie czuć, ale ja nie sądziłam, że dzisiaj będzie taki widok. Absolutnie nie sądziłam. Przyszli tutaj asystenci, prawda? Asystentko, Brzoziu? Tak, przyszłaś tutaj pomagać, tak? I mnie całować po rękach. W dobrym momencie przyszłam, się okazuje. Czy to już się trzyma? A ile dzisiaj masz zamiar tych paneli położyć? Sądzę, że jeszcze jeden. Jeszcze jeden, bo wiesz, że obiad już od godziny czeka mniej więcej na Ciebie. Tak. Kiedyś tak wierciłem. I se przewierciłeś nogę. Tak. Właśnie ja o tym myślę w tym momencie, więc...
Ale też kiedyś wbijałem gwoździe tak samo. Też na lodze. Z BHP to ty masz dużo wspólnego i Peposz, nie? No tak, oczywiście. Ja co roku przechodziłem badania, szkolenia na to. Badania na głowę chyba. Badania też. No i zapowiada się, proszę Państwa, że będzie prąd. Może nawet nie pod koniec tygodnia, w sensie nie sobota, niedziela, tylko może, nie wiem, piątek na przykład. Jezu, jak będzie prąd, to nasze życie to jest 180 stopni zmiana. To jeszcze nie jest ostateczny efekt naszej bytności w Portugalii, ale słuchajcie, my od 21 listopada można powiedzieć, że żyjemy bez prądu. Bo jak mieszkaliśmy w przyczepie, to nie mieliśmy w niej prądu. Wspomagaliśmy się tylko panelami słonecznymi, które ładowały nam światło, 2 lampki. Resztę rzeczy ładowaliśmy gościnnie u osoby, u której mieszkaliśmy. Ona miała też fotowoltaikę, no ale nie była ona podłączona do naszego, że tak powiem, gospodarstwa domowego, tylko trzeba było tam iść i naładować telefon, naładować, nie wiem, kamerę na przykład, którą teraz używam, żeby nagrywać, tablet, laptop, no mnóstwo rzeczy, ale fizycznie żyliśmy bez prądu. Nie było czegoś takiego, że w naszej przyczepie mogliśmy do gniazdka włożyć kontakt i coś sobie naładować. Właśnie, bo my Wam nigdy nie pokazywaliśmy tych naszych lampek, jak one świecą. I pokażę Wam te miniaturowe panele, które teraz też mamy na naszym domku. O, one sobie tutaj, słabo widać. O, mamy takie 2 panele. Kable od nich czarne odchodzą. Jeden jest tu, drugi jest tu. Tu. O. I one są podłączone do lampek, które wyglądają... Pokażę lampkę, która się właśnie skończyła ładować. O. O. Jest to taka lampeczka. Ona sobie wisi i świeci. I to jest całkiem fajne światełko, aczkolwiek no nie zmienia do faktu, że żyjemy tu bez prądu. Da się? Da się. Czy życie jest z tym proste? Średnio. Czy przypomina to trochę wakacje pod namiotem? Bardzo. Ale okazuje się, że nie można być cały czas na wakacjach pod namiotem albo w przyczepie, bo to jest po prostu too much, za dużo. Nie. Także cieszę się bardzo, że będzie prąd. Nadeszła wiekopomna chwila i będę się uczyć obsługiwać koparkę. Nie patrzcie na to. Albo patrzcie i oceniajcie. Chciałam Wam tylko powiedzieć, że Bartek wsadził mnie na tę koparkę bez żadnego instruktażu, licząc na moją wrodzoną inteligencję i zdolności do choćby prowadzenia samochodu. A obsługa koparki to nie tylko znajomość tego, jak posługiwać się tymi dźwigniami, które znajdują się przed operatorem koparki, ale doświadczenie, płynność, precyzja i wiele innych cennych i niezbędnych cech, które powinien mieć dobry koparkowy. W każdym razie popróbowałam, pobawiłam się i szybko oddałam zabawkę panu majstrowi.
Dlaczego podlewamy teren? Bo plantowałem ze względu na to, że tak dobrze wyliczyłem konstrukcję. Zakładając, że panel ma metr, nie metr 13 i przy 20 panelach zabrakło mi prawie 3 metrów. 2,60. No plus dylatacja to prawie 3 metry. Więc teraz musiałem splantować kolejny teren. A że specyfika naszej ziemi jest taka, że się to strasznie kurzy, jak się to ruszy. Więc żebym ja nie był zakurzony, żeby panele nie były zakurzone i żeby... Przepraszam Cię kochanie, ale musisz stąd wyjść, bo ja będę tam akurat podlewał, więc przejdź za mnie. A ile mamy już paneli powieszonych? 13. Więc Patrzcie, jakie piękne panele. jeszcze potrzeba powiesić 7. No i tutaj 7 ma się zmieścić na tym, co splantowałem. Tak, tutaj ma się zmieścić. A propos liczenia, to ci, co nas znają, to wiedzą, że to podobno ja słabo liczę, no ale okazuje się, że Znaczy ja liczę dobrze, tylko ja zakładam pewne rzeczy z góry, zamiast pójść to sprawdzić. nie poszedł zmierzyć, tylko założył, że panel ma 2 metry szerokości, a miał 2,13. Nie, Nie. metr 13, a Bartek myślał, że ma metr szerokości. Tak. Wiedziałem, że mają około 2 metrów, natomiast naprawdę mają 2 metry 9 centymetrów. To też nie sprawdziłem, ale to akurat nie ma znaczenia. Szerokość się liczyła i tak sobie przyjąłem w głowie, że mają metr. No i przy 20 panelach 13 cm to proszę sobie policzyć, że jest to 2,60 mniej więcej. Dzień dobry dzisiaj. Nie wiem, czy już wspominałem, czy jeszcze nie, ale panele wszystkie 20 sztuk zostały zamontowane. Teraz kolejnym etapem jest przygotowanie wszystkiego do podłączenia. A mianowicie uziemienie. To już mam przygotowane po części. Tu jest jedno. Tu jest niewidoczne drugie. I tu jest trzecie. Będą tak zwane 2 stringi. Po 10 paneli. No i teraz trzeba połączyć każdy z paneli ze sobą. Następnie podłączyć to do konstrukcji, a konstrukcję podłączyć pod uziemienie. O, tak to mniej więcej ma wyglądać. Dodatkowo, jako że postanowiłem tutaj po środku, gdzie stoi drabina, zamontować skrzynkę z zabezpieczeniami antyprzypięciowymi, to przepraszam, mam tu ekran brudny. To ciągniemy, to trzeba przeciągnąć kabel, oczywiście solarny kabel, tak, będzie szedł w arocie. Jako że będzie szedł w arocie, no to trzeba wykopać wykop pod arotę. Więc będziemy kopać tu koło drzewka i tam do domu. Więc kolejnym etapem będzie wykopanie tego, ułożenie, przeciągnięcie kabli, a później magazyn energii i falownik. To plan na dzisiaj. Jak już gdzieś wspominałem, a może nie wspominałem, to jestem amatorem, jeśli chodzi o operowanie koparką. Ten rów może nie jest za prosty, ale też nie jest za głęboki.
robimy dalej. Zostało nam, mi zostało, wam do oglądania zostało. No, przekopanie się tu od koparki. Tam gdzieś o tam. Tamto miejsce muszę się dokopać. Dobra. Let's go. A, jeszcze jedna rzecz chciałem dodać. Chciałem tylko powiedzieć, że ja nie mam zielonego pojęcia na temat fotowoltaiki. Prądy tam trochę wiem. Natomiast wszystko to, co robię, jest to wiedza pozyskana z internetu i od pana Tomasza Płońskiego, którego serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za wyrozumiałość i cierpliwość w kwestii fotowoltaiki i tego wszystkiego. Pamiętacie? Znaczy głównie zwracam się tu do osób tak urodzonych przed 90 rokiem. Pamiętacie, jak nasi rodzice mówili nam: ucz się, bo będziesz rowy kopał? No i teraz jest tak, że chciałbym się nie uczyć, bo nie wiem, jak do końca wykopać ten rów. No kurna, trzeba było się nie uczyć. No. Z tej nauki też tyle przyszło, że siedzę na portugalskiej wsi i nie wiem, jak rów wykopać. Możesz, kochani, możesz. Myślałam, że ty gadasz do kamery. Trochę gadam do kamery. A gdzie kamera? Tu stoi. A, Już mi wpadła raz do tego wykopu. Spoko. Kurde, myślałem, że jak wykopię dół 100 prawie 60 cm i wsadzę w to szpilkę, to będzie szło. nie idzie? Nie. No czyli pewnie tam już się robi twardo. Tak? No, ale wiesz co? Ale to jest bez względu na taras, na którym się znajdujemy. Granica 160 cm. No po prostu Podejrzewam, niewiarygodne. że tam przy rzece byś miał bardziej miękko. No, pewnie tak. No. Pewnie tak. A widziałeś, że tam bocian chodzi? 4! 4? 4 bociany chodzą. No to możesz wziąć kamerę i tam... No ale tam jest straszny kurs, poza tym Bartek, tam są straszne kleszcze. Ja byłam teraz obejrzeć cytrusy i kuźwa 3 z siebie zdjęłam. O, idzie 4. No ale w sumie mogę iść i zobaczyć. Zastanawiam się cały czas nad tym, No, czy tą dachówkę da się jakoś oczyścić z tych narośli. tak. Pewnie takim kerszerem, nie? No, A tak. to by trzeba było każdą pojedynczo czyścić. No tak. Mm. Zdecydowanie tak. Nie, no idzie trochę, nie gadaj. Ja już stąd widzę, że idzie. Za każdym razem centymetr wbijasz. Wiesz co? Ale ja sobie udumałem tak, że skoro wykopię dół 160, a to jest granica tego, co wcześniej udawało mi No się rozumiem, wbić, bić młotkiem, no to że pójdzie. Ale jak To- tutaj kopałeś, to tutaj czujesz, że to jest jakaś skała? Czy to jest piach cały czas? wiesz co, no nie jest to piach, bo ja już parę razy, Fajna taka wąziutka ta łyżeczka. tutaj prawie, że twarzą na tej koparce lądowałem w tym, Powiedz mi jedną rzecz. no. A ty jechałeś tą koparką... Jak ty nią jechałeś? Jak jechałem, to znaczy co masz na myśli, jak jechałem? No,
Jak widać. Gdzie była gąsienica? Pomiędzy tym czy Nie. bokiem? Nie, no to jak był wykop, to tu była koparka, nie? Tu była koparka i kopałem tam. I się przesuwałem do tyłu i do tyłu i do tyłu. Rozumiem. No bo ja nie wiem, jak to się kopie. Ja też nie, dlatego mówiłem to już, że moja mama zawsze powtarzała mi, żebym się uczył, bo będę rowy kopał. No i się zacząłem uczyć i nie wiem jak rowy kopać. No i teraz jest właśnie, widzisz. Albo Z tej- się nie uczyłeś i kopiesz rowy po prostu. Bo też Wiesz, tak może być. Ale wiesz co? Nie dość, że się nie uczyłeś, to się nie nauczyłeś kopać rowów. No właśnie, znaczy nie, no uczyć się tam jakoś trochę uczyłem, ale może gdybym się nie uczył, to bym się nauczył kopać rowy. Ale zobacz, jaki piękny rów wykopałeś. No nie gadaj, tam tylko był jest taki przesmyk. Tak, Bardzo nie ładny jest rów. za proste, to prawda. Jak ja robię na drutach albo na szydełku, to moje pierwsze ściegi też nie są takie super proste. Jak się Ale uczy wiesz- nowego ściegu, albo jak się człowiek uczy robić na drutach, to też nie od razu robi sweter, tylko najpierw robi szalik, który gubi oczka, skręca, dobiera, ujmuje. Wszyscy to wiedzą, ci co robią na drutach oczywiście. Ale wiesz co, ja mam tak, że jeśli chodzi o to kopanie rowów, no to kurczę, no wydaje mi się, że gdybym się nie uczył, to bym świetnie kopał rowy. Dobra, Uczyłeś Ale się, bez względu na wszystko, uczyłeś się. ale bez względu na wszystko, widzisz, uczyłem się, kopać rowów nie umiem, teraz kopię rowy i I się uczysz kopać rowy. no, improwizuję. Ja myślę, że skończmy już temat tej nauki. I ta moja nauka wyszła tak, że jestem na portugalskiej wsi i kopię rowy. Takie życie, no. No, takie- Nie przewidzisz, nie przewidzisz. Dzień dobry, dzisiaj mamy wtorek. Jak już widzieliście już akcję z pszczołami, no to teraz czas iść sprawdzić, jak się zaaklimatyzowały. No i zaraz podejdziemy do ula i będę patrzył, co tam u nich słychać. Postaram się to jakoś pokazać, co u nich słychać. No to u nich jest cisza i spokój jak na razie. Sobie tu dziewczyny odłożymy. No. Dziewczyny tu budują wszystko. Zaraz zobaczymy, co tam słychać w środku. Spokój, 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 co? Dobra, no nie dam rady tego jedną ręką zrobić. Możecie sobie zobaczyć, jak oni tu wszystko obudowują. No to nie są to najładniejsze ramki na świecie, ale jako rójkę, którą złapałem, tam troszkę też odbudowują się na tym. Widać, że troszkę tutaj jakichś śmieci jest. No, postaramy się no z powrotem. Może delikatnie. Jestem bez okurzacza, więc myślałem, że jakoś się uda to zobaczyć na spokojniej, ale dzisiaj widać nie są w nastroju do tego, żeby je tam smyrać. Dziękujemy Wam za dzisiaj. Dziękujemy, że jesteście z nami, że nam kibicujecie i śledzicie wszystkie nasze poczynania. Żegnamy się z Wami my, czyli Bartek i Marlena oraz nasza nowa pszczela rodzinka.